W Dziejach Apostolskich czytamy, że cień przechodzącego Piotra uzdrawiał chorych. Ludzie wynosili ich na ulicę, by choć cień apostoła ich dosięgnął. To niezwykłe świadectwo nie tylko cudów, ale także duchowego autorytetu Piotra. I warto się tu zatrzymać. Co to znaczy, że cień Piotra uzdrawiał? Cień to coś, co nie ma własnego światła. Cień to przestrzeń ukrycia, bycia w tle, w cieniu innego. W tym przypadku w cieniu Bożej obecności, którą Piotr niósł, ale której nie zawłaszczał. Cień Piotra był cieniem pokory. Nie domagał się uznania, nie szukał chwały, nie błyszczał. To cień człowieka, który się zgodził być sługą i dlatego stał się kanałem uzdrowienia. Żyć w czyimś cieniu to coś, co dziś brzmi niemal obraźliwie, a jednak duchowo to jedno z najczystszych miejsc, bo właśnie tam nie ma przestrzeni dla pychy, rywalizacji, natrętnej potrzeby bycia kimś wyjątkowym. Tam człowiek zaczyna oddychać Bożą miłością, a nie swoim ego. Ale żeby żyć w cieniu, potrzeba odwagi. Odwagi, by nie błyszczeć. Odwagi, by uznać, że nie jestem najlepszy, że mam ograniczenia, że potrzebuję innych i że bez Boga jestem prochem. To pokora, która leczy. Dziś wielu z nas żyje jednak w innym cieniu. Cieniu, który nie uzdrawia, ale zniewala. To cień wygórowanych wymagań wobec siebie. Cień pychy przebranej za religijność. Cień lęku, że jeśli nie będę idealny, nikt mnie nie zaakceptuje, nawet Bóg. Próbujemy być zawsze uśmiechnięci, silni, piękni, nieomylni. Zmuszamy się do perfekcji. Udajemy radość. Przymuszamy się do duchowości, która nie płynie z serca, ale z presji. I wtedy pojawia się cień niepokoju. Cień, który nie daje wytchnienia, który sprawia, że wszystko staje się rolą, grą, maską, a przecież Bóg nie przyszedł po nasze role. On przyszedł po nas, prawdziwych, kruchych, pokornych. Cień Piotra uzdrawiał, bo był cieniem człowieka, który znał swoją nędzę i oddał ją Chrystusowi. Tylko taki cień ma moc. Bo tylko w cieniu Bożej obecności człowiek może naprawdę odpocząć. Nie bójmy się więc żyć w cieniu. Nie bójmy się być niewystarczający. W cieniu pokory zaczyna się światło prawdy, a prawda, nawet bolesna, jest początkiem uzdrowienia.